Cześć, Bartek Urban. Zapraszam do testu Mercedesa AMG CLA 45S Formatic Plus Shooting Brake. Strasznie długa nazwa. Dla wcale nie aż tak długiego samochodu, ale do wymiarów przejdę za moment. CLA Shooting Brake to odmiana kombi CLA, z tym, że jest to takie kombi coupé. Tak, kombi coupé. Może i brzmi to głupio, ale wygląda naprawdę świetnie. Mocniej opadający dach z tyłu dodaje autu sporo uroku i wygląda dużo bardziej sportowo. Oczywiście odbija się to niedelikatnie na praktyczności, ale wygląda świetnie. Tak samo świetnie wyglądają drzwi bez ramek. To lubię. W ogóle CLA w odmianie kombi jest moim zdaniem nawet ładniejszy niż zwykła wersja w takim sedanie. Tak, w sedanie, bo zwykłe CLA to sedan i to mimo iż producent nazywa je coupé. Zresztą na A-klasę w hatchbacku Mercedes mówi kompaktowa limuzyna, więc tutaj wszystko może się wydarzyć. Dobra, ale skupmy się na CLA Shooting Brake, bo to naprawdę kawał ładnego samochodu, zwłaszcza w odmianie AMG 45S, czyli tej najmocniejszej, najbardziej agresywnej. W ogóle CLA ma aż 3 odmiany AMG i to zarówno wersja kombi, jak i sedan, coupé. Najpierw mamy wersję 35, później 45 oraz 45S. Wszystkie w sumie są bardzo podobne i tylko wprawne oko zauważy, że odmiany 45 mają inny grill czy 4 końcówki wydechów, a nie 2. Są też inne felgi oraz delikatnie inne dokładki. No ale jakiej wersji byście nie wybrali, to wszystkie wyglądają ładnie, nawet bardzo ładnie. W ogóle podoba mi się konfiguracja testowanego CLA, bo ma ona taki piękny czerwono-bordowy lakier, a nie popularne żółte lub matowe lakiery. Żółte są super, ale jeździ już tak dużo A czy CLA w takim kolorze, że trochę się mi te sztuki opatrzyły. Zerknijmy teraz na wymiary, bo mówiłem, że auto nie jest aż tak duże. CLA w kombi mierzy 4688 mm długości, 1830 szerokości oraz 1442 wysokości. Rozstaw osi wynosi 2729 mm i jest on identyczny jak w A-klasie w hatchbacku. W kompaktowej limuzynie. CLA Shooting Brake więc ma wymiary jak kompaktowe kombi, jak zgrabne, kompaktowe kombi. I ma niestety kilka atrap, ale naprawdę mało. Pierwsza atrapa jest w zderzaku, gdzie po lewej stronie mamy wlot do chłodnicy, a po prawej chłodnicy nie ma, więc jest zaślepka. Kolejne atrapy to te central locki na kołach, które są nakładkami plastikowymi, a pod spodem są zwykłe śruby. W sumie można by to potraktować jako taka ochrona przed złodziejem, więc wybaczam. Wydechy na szczęście są prawdziwe, chociaż nie do końca. Otóż tam nie ma tak naprawdę 4 rur, tylko są 2 rury, a w zderzaku są zamontowane 4 końcówki. Tak niestety w modelach AMG jest już od dawna. Dobra, to sprawdźmy bagażnik. Kufer ma pojemność... No właśnie. I tu miałem problem, bo na całej stronie Mercedesa próżno znaleźć informacje o pojemności bagażnika. Kurczę, kupując kombi, warto chyba wiedzieć, jaką ma pojemność to auto. No ale internet podpowiada, że pojemność wynosi 505 litrów i chyba ma rację. Kufer jest naprawdę duży i poza tym dużym i wysokim progiem załadunkowym to nie mam się do czego przyczepić. Jest drugie dno, z miejsca na zestaw naprawczy czy klucze, są haczyki na zakupy, czy jest też możliwość położenia tylnej kanapy niemal na płask. Aha, i kufer w A-klasie ma 351 litrów, więc różnica to 154 litry, oczywiście na korzyść CLA Shooting Brake. Różnicy za to nie ma z tyłu, gdzie bez problemu się mieszczę i miejsca jest niemal dokładnie tyle samo co w A-klasie. Mówię niemal, bo dach nieco szybciej opada i mamy podobno o 5 mm mniej miejsca na głowę i to wszystko. Ale naprawdę jest tu zaskakująco dużo miejsca i jest wygodnie. To, o czym mówiłem na początku, że tracimy na praktyczności, no jednak w tym modelu się nie sprawdziło. Do dyspozycji z tyłu mamy podłokietnik, który stawia napoje, oddzielne nawiewy oraz złącza. Szkoda tylko, że plastiki z tyłu są dość przeciętnej jakości. Z przodu za to możemy mieć jeden z 2 rodzajów foteli. Albo zwykłe, sportowe, albo takie jak testowane, czy już takie wyczynowe AMG Performance. I muszę przyznać, że fotel nie dość, że wygląda świetnie, to jest bardzo wygodny i bardzo dobrze trzyma na zakrętach. W sumie wydaje mi się, że też są nieco cieńsze niż takie klasyczne fotele, stąd też z tyłu może być ciutkę więcej miejsca na nogi. Deska rozdzielcza jest klasyczna dla nowych Mercedesów, czyli jest mega nowoczesna i bardzo, ale to bardzo dużo się tutaj dzieje. W nocy to w ogóle wygląda jak dyskoteka, ale oczywiście oświetlenie nastrojowe można wyłączyć, można przygasić albo ustawić nieco mniej pstrokate kolory. W samochodzie mamy 2 ekrany, które są przymocowane obok siebie
i one pełnią rolę naszych zegarów cyfrowych oraz zegarów od multimediów. I tutaj wszystkim sterujemy aż na 4 sposoby. Możemy za pomocą dotykowych przycisków na kierownicy, takich płytek. Możemy za pomocą dotykowego ekranu, tylko że tylko ten po prawej jest dotykowy, zegary cyfrowe nie są. Możemy też za pomocą touchpada takiego na środku tunelu, a także możemy sobie z Mercedesem porozmawiać. Hej Mercedes, Słucham? opowiedz mi dowcip. Jaki jest magik, jeśli straci magię? Rozczarowany. I w sumie każda z tych opcji działa dobrze i szybko. Dodatkowo Mercedes ma kilka motywów zegarów, przez klasyczne, na których ja jeździłem, po takie bardzo futurystyczne. I tu też moim zdaniem brawo dla Mercedesa, że daje nam wybór. To, co również podoba mi się w CLA, to kierownica, która jest mięsista i dobrze leży w dłoni, a także ma przyciski od trybów jazdy i trybów samochodu. Świetna sprawa, szybko można zmienić tryb samochodu i mnóstwo ustawień. W ogóle CLA pozwala na zmianę niemal wszystkiego. Zawieszenie, układ kierowniczy, reakcja na gaz, wydech, trakcja, no masa ustawień i zmian. Szkoda tylko, że na przykład te przyciski są wykonane z bardzo słabego i taniego plastiku. Podobnie jak z deską rozdzielczą, która nie dość, że ma piano black, to potrafi jeszcze skrzypić. Skóry też są takie plastikowe w dotyku, no ale pewnie to nie jest prawdziwa skóra. Chociaż wyglądają dobrze, jak na to, co auto przeżyło, a dodam, że ostatnie miesiące spędziło tylko i wyłącznie upalane na torach. No ale mówię, spasowanie i materiały to duża wada CLA. W odmianach AMG mamy też dodatkową aplikację, która m.in. pozwala nam mierzyć czasy okrążeń, nanosić w ogóle własne tory do tej aplikacji, czy podglądać telemetrię samochodu. Są też opcje do zmierzenia, m.in. przyspieszenia czy tam hamowania i tak dalej. W kwestii schowków nie ma co narzekać i myślę, że uda nam się tutaj schować większość naszych gratów. No dobra, to pora na silnik. Pod maską w CLA 45 jest dokładnie ten sam silnik, co w innych modelach z rodziny 45, czyli 2-litrowa rzędowa czwórka z turbo o mocy aż 421 koni. Tak, z 2 litrów jest tutaj 421 koni oraz 500 Nm. No jest mały potwór, bo setkę robi katalogowo w 4 sekundy i może pędzić 270 km na godzinę. Szok! Pora więc to sprawdzić. Wynik to 4,1 sekundy, ale tylko dlatego, że pogoda nie była idealna i ciągle było tak lekko wilgotno, więc pojawiał się lekki uścisk kół. Myślę, że 4.0 spokojnie jest do zrobienia. I co ważne, auto nie puchnie przy wyższych prędkościach i czas 100-200 to 10,6 sekundy. Chociaż A-klasa robiła o 0,9 sekundy szybciej, no ale też jest nieco lżejsza. A-klasa waży 1660, a CLA 1715 kg. Dużej różnicy więc jednak nie ma. W sumie to CLA waży dosyć dużo. Spodziewałem się, że będzie ważyło poniżej 1600 kg. No ale tak czy inaczej, osiągi są fantastyczne, auto ma genialną trakcję, a napęd na wszystkie koła jest cudny. Da się tym autem pójść nawet pięknym slajdem, chociaż przód mocno nas wyciąga, więc zrobienie ronda bokiem wymaga trochę wprawy. Jest też tryb drift, ale niestety, podobnie jak w A45, tak i tutaj nie potrafiłem go włączyć. Wydaje mi się, że ten tryb został zablokowany przez producenta tylko po to, żeby auto nie było zbyt katowane. Ale w CLA jest inny problem, a mianowicie jest to dźwięk. A w zasadzie to niemal brak dźwięku. Posłuchajcie sami. Najpierw zimny start, potem już rozgrzany wydech i dodatkowo przygazówki i przejazdy.
cichuteńko i słabo. Słabo jak na tak mocne i rasowe auto. Czasem słychać jakieś takie lekkie strzały po odpuszczeniu gazu, ale są naprawdę cichuteńkie i mało rasowe. Co gorsza, w kabinie jest przycisk od wydechu, ale to nie są moim zdaniem żadne klapki, tylko jeszcze mocniej podbijany dźwięk w kabinie z głośników. I ten dźwięk jest tak sztuczny i tak głośny, że głowa boli. A kabina cała rezonuje. Rezonuje tak mocno, że trzeszczały aż plastiki. Dramat. W ogóle ten dźwięk jest tak zrobiony, że niby z tyłu jest głośniej, no wiadomo, że tam niby jest z tyłu wydech, i przez to pasażerowie z tyłu podczas mocnego przyspieszania mają przerąbane. Naprawdę nie da się tam wytrzymać. A jeszcze wracając do osiągów, to podobnie jak w A45, tak i w CLA, startując z procedury startu, jest taki chwilowy lag, który mocno denerwuje. Zresztą, startując z miejsca już bez procedury i też klepiąc na maksa gaz, to auto startuje dopiero po chwili. To jest denerwujące. Lag na skrzyni podczas jazdy też jest, ale tylko w zwykłych trybach. W trybie sport czy tam race jest już bardzo mały. Naprawdę, osiągi i właściwości jezdne są genialne. Gdyby tylko nie ten beznadziejny dźwięk z głośników, to byłoby idealnie. Nawet spalanie nie jest jakieś kosmicznie duże. W mieście 11 litrów to absolutne minimum, normalnie liczmy się na jakieś 13-14. Na trasie przy 140 da się zejść poniżej 10 litrów, więc też moim zdaniem nie ma lipy. Bak paliwa ma 51 litrów, w tym zawiera się 5 litrów rezerwy. To pora na cennik. CLA 45 AMG S Shooting Brake, czyli ten najmocniejszy i najszybszy jak ten testowany, kosztuje minimum 291 tysięcy złotych. Nieco słabszy wariant 45 bez S, prawie jak psikuta, o mocy 387 koni kosztuje 271 tysięcy złotych. Najtańsza wersja AMG, czyli wersja 35, kosztuje 222 tysiące złotych i ona ma 306 koni. Gdybyśmy chcieli zwykłe CLA, to takie w coupe sedanie, to ono kosztuje o 3000 zł mniej w każdej kolejnej odmianie. No jest drogo. Gdyby nie ten koszmarny dźwięk w kabinie i gdyby auto miało nieco lepszy wydech, to stwierdziłbym, że jest to jedno z lepszych małych daily. CLA 45 AMG Shooting Brake spełnia wszystkie moje wymagania do takiego idealnego auta na daily. Jest w kombi, czyli jest pakowne, jest bardzo szybkie, ma napęd na 4 koła, czyli pozwala na jazdę w różnych warunkach, ma szybki automat i wygląda naprawdę dobrze, zwłaszcza w takiej konfiguracji. Oczywiście, można się nieco przyczepić do jakości materiałów, a także do samego wnętrza, no jest tam momentami jak w dyskotece. Ale ogólnie jestem bardzo miło zaskoczony tym autem, zwłaszcza prowadzeniem i napędem. Jest świetny. Osiągi też są genialne. Zabierzcie tylko proszę ten straszny syntezator dźwięków. Cześć! Szczęśliwego Nowego Roku!